Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne i bardzo puszyste rogaliki drożdżowe. Zdradzę mój przepis na łatwe i niezawodne ciasto drożdżowe. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą jajko, cukier, mleko, mąka, drożdże, olej, olejek waniliowy, jabłka i sól. No to zaczynamy. Do misy wbijamy jedno jajko. Dodajemy 1 łyżkę cukru, wlewamy około pół szklanki ciepłego mleka, wsypujemy pół szklanki mąki i wszystko razem mieszamy. Następnie dodajemy pokruszone drożdże. I bardzo ważne, aby drożdże były świeże. Drożdże mieszamy, tak aby były pokryte ciastem. I odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły pracować. Miskę można wstawić do piekarnika nagrzanego do 30 stopni i do rozpuszczonych drożdży dodajemy pozostałe składniki. Wlewamy lekko ciepłe mleko i stopniowo dodajemy pozostałą mąkę. Wlewamy 1/3 szklanki oleju, dodajemy łyżeczkę aromatu waniliowego, dodajemy 2-3 łyżki cukru i całość mieszamy. I stopniowo dodajemy pozostałą mąkę. Sypujemy szczyptę soli. Łyżką mieszamy do momentu, gdy ciasto stanie się gęste. Następnie ciasto wyrabiamy ręką. Wyrabiamy bardzo krótko i tylko tyle, aby mąka się wchłonęła. Tak przygotowane ciasto jest trochę lepiące, dlatego miskę z ciastem odstawiamy na pół godziny w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 1/3 wyrośniętego już ciasta wykładamy na stolnicę, a pozostałe ciasto przykrywamy, aby z wierzchu nie obeschło. Stolnicę lekko opruszamy mąką. Ciasto się już nie lepi, jest bardzo elastyczne i bardzo lekko się je wałkuje. I nie ma potrzeby dodatkowego wyrabiania. Ciasto rozwałkowujemy na kształt koła o grubości 5 mm. I kroimy na 8 trójkątów. Obrane jabłka kroimy na mniejsze kawałki. Układamy je u podstawy trójkąta i zawijamy rogaliki, zaczynając od szerokiej części. Boki również zawijamy, nadając kształt rogalików. I tak kolejno formujemy wszystkie rogaliki. Zachowując odstępy, rogaliki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie kolejne części ciasta rozwałkowujemy. Dzielimy na 8 części i zawijamy rogaliki z dowolnym nadzieniem. Mogą to być powidła, nadzienie serowe lub na przykład czekolada. Nakładając powidła, po zawinięciu pierwszej warstwy należy ciasto docisnąć, aby powidła nie wypływały podczas pieczenia. I na koniec rogaliki smarujemy rozmąconym jajkiem lub samym białkiem. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy 20 minut do zrumienienia.
Gotowe rogaliki można polukrować lub posypać cukrem pudrem. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!